Witam drogich słuchaczy i widzów. Przenieśmy się w czasie do schyłku XVII wieku, epoki, w której Rzeczpospolita obojga narodów, choć chyliła się ku upadkowi, wciąż potrafiła zadziwić Europę niesamowitymi czynami. Bitwa, o której dziś opowiem, była starciem nierównym, heroicznym i niemal zapomnianym. To polskie Termopile, bitwa pod Chodowem w 1694 roku, kiedy około 100 husarzy pod rotmistrzem Konstantym Zachorowskim i 300 pancernych pod Mikołajem Tyszkowskim stawiło czoło nawet 40 000 Tatarów. Jak to możliwe, że garstka ludzi przetrwała oblężenie, które powinno ich zmieścić z powierzchni ziemi? Przygotujcie się na niezwykłą opowieść. Wracamy do czasów, gdy husarskie skrzydła wciąż jeszcze siały postrach. Rok pański 1694, Rzeczpospolita. Choć formalnie rządził jeszcze Jan III Sobieski, jego zdrowie i polityczna siła gasną. Imperium Osmańskie, mimo klęski pod Wiedniem, wciąż stanowi realne zagrożenie. Wysyła swoich wasali Tatarów krymskich na kolejne łupieszcze wyprawy w głąb ziem polskich. Ponad 20 lat wcześniej Rzeczpospolita utraciła Kamieniec Podolski, twierdzę, która stała się teraz punktem wypadowym dla tatarskich czambułów. I właśnie stąd spod murów Kamieńca rusza w czerwcu 1694 roku potężna wyprawa tatarska. Choć wróg już w granicach i larum grają, pan Włodyjowski nie stanie tym razem w obronie Rzeczypospolitej. Jego miejsce godnie zajmą inni. Rotmistrz husarski Konstanty Zachorowski i dowódca pancernych Mikołaj Tyszkowski z garnizonów w okopach Świętej Trójcy i Szańców Panny Marii, którzy udali się na zwiat w okolice Lwowa. Czerwiec 1694 roku. Ponad 40 000 Tatarów przekracza Dniestr. Cel jest jeden – zdobyć jak najwięcej jasyru. Wieści o najeździe rozchodzą się błyskawicznie. Wojska Rzeczypospolitej rozproszone po Wołyniu i Podolu próbują zagrodzić czambułom drogę. Około 10 czerwca panika ogarnia Lwów, dochodzi do zamieszek i kradzieży, miasto szykuje się na najgorsze. Tymczasem 100 km dalej, około 100 husarzy i 300 pancernych, oddział Zachorowskiego i Tyszkowskiego natrafili na rabujący czambuł Tatarów w okolicy wsi Chodów. Polacy spadają na nich jak grom z jasnego nieba. Okazuje się, że to nie mały czambuł, lecz przednia straż ogromnej tatarskiej armii. Przewaga liczebna wroga okazuje się miażdżąca. Tyszkowski, ruszając w pogoń za uciekającymi Tatarami, wpada w zasadzkę i dostaje się do niewoli. Zaskoczeni skalą nadciągających sił, Polacy wycofują się w stronę Chodowa. Tam podejmują decyzję. Nie ucieczka, lecz obrona. 11 czerwca 1694 roku. Garstka jeźdźców zsiada z koni. W pośpiechu tworzą improwizowane fortyfikacje, barykady ze stołów, beczek, wozów, kobylic, czegokolwiek, co może zatrzymać szarżę. Zabudowa chodowa sprzyja obrońcom, ciasna, zwarta, a z jednej strony osłonięta stawem. Każdy dom staje się punktem oporu. Rozpoczyna się piekło. Tatarskie strzały pokrywają wieś jak deszcz, ale elearzy, weterani pogranicza, nie uginają się. Strzelają zza barykad, z okien i drzwi, zamieniając Chodów w twierdzę. Bitwa trwa kilka godzin. Tatarzy ponoszą ciężkie straty, atakując zwartymi grupami na umocnione pozycje, co niweczyło ich taktykę opartą na szybkości i rozproszeniu. W końcu wysyłają oddział Lipków polskich Tatarów z próbą negocjacji. Proponują kapitulację.
Ciężko ranny rotmistrz Konstanty Zachorowski odrzuca propozycję. Chodów się nie podda. W miarę upływu czasu i wyczerpania się ołowianych kul polscy żołnierze wykazali się niezwykłą pomysłowością. Podnosili leżące wokół tatarskie strzały i, odłamując ich groty, ładowali nimi swoje pistolety, kontynuując morderczy ostrzał. Ten desperacki akt świadczy o ich niezłomnej woli walki. Zaskoczeni determinacją obrońców, przytłoczeni stratami, Tatarzy wycofują się w stronę Kamieńca Podolskiego. Zwycięstwo, przez wielu uznane za cud. Straty były po obu stronach. Zginęło około 100 polskich żołnierzy. Rotmistrz Zachorowski zmarł 3 dni po bitwie z odniesionych ran. Tyszkowski został wykupiony z niewoli, podobno przez samego króla. Nie znamy dokładnych danych dotyczących strat tatarskich, ale mowa nawet o 1000 zabitych i rannych. Aby uniknąć epidemii, ciała poległych spalono w ruinach zabudowań. Po bitwie chłopi zebrali 6 wozów pełnych tatarskich strzał. Tyle ich spadło na Chodów. Rok po bitwie w 1695 roku król Jan III Sobieski ufundował obelisk. Łaciński napis na pomniku głosi: Bogu Najwyższemu na chwałę, potomności na pamiątkę, bohaterom polskim na przykład, wrogom ojczyzny na hańbę. Wzniósł mnie najjaśniejszy Jan III Sobieski, król Polski. Na tym miejscu, na którym Polacy pod wodzem Zachorowskim, osaczeni w płotach, odparli 70 000 Tatarów, z wielką klęską nieprzyjaciół, a swoich żadną. Dnia 5 czerwca 1694 roku. Choć data i ilość walczących Tatarów są błędne, pomnik pozostaje symbolem triumfu. Dlaczego ta bitwa jest ważna? Nie zatrzymała najazdów. Nie była przełomem strategicznym, ale była symbolem. Bitwa pod Chodowem pokazała Europie, że nawet schyłkowa Rzeczpospolita ma jeszcze żołnierzy gotowych walczyć do końca. W czasach, gdy armia była niedofinansowana, a szlachta coraz mniej zainteresowana obroną państwa, to właśnie zwykli żołnierze pokazali, czym jest obowiązek i honor. Dlatego Chodów nazwano polskimi Termopilami. Z biegiem lat, gdy wspomnienia potęgi Rzeczypospolitej zaczęło blaknąć, bitwa pod Chodowem stała się legendą. Opowieścią o odwadze, poświęceniu i niezłomności. Mała wieś na dalekich Kresach. Miejsce, które nie pojawia się w szkolnych podręcznikach, a które zasługuje, by stać w jednym szeregu z Kirchholmem, Wiedniem czy Chocimiem. Dziś, gdy pytamy, skąd czerpać inspirację do odwagi i determinacji, odpowiedź znajdziemy właśnie tam, na Podolu, wśród dymu, ognia i świstu tatarskich strzał. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, daj znać w komentarzu. Może są inne zapomniane bitwy, które warto przywołać z mroków dziejów. Pamiętajcie, historia żyje, gdy się o nim opowiada. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli razem odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej przeszłości. Do usłyszenia.